Rekonstrukcja rządu przywróci resort energii w Polsce. Tajemnicza usterka opóźnia przepisy o bezpieczeństwie gazowym w Europie. Sankcje uderzają w pralnię ropy Rosji. Jest 22 lipca 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Ukryty cios sankcji w Rosję, o którym mało kto wie. Nowe sankcje unijne wobec Rosji zawierają komponent, który uderza w jej interesy, utrudniając dostawy paliw wytworzonych z jej ropy w krajach trzecich. Może w ten sposób tracić miliardy i kolejne rynki zbytu na świecie. 18 pakiet sankcji unijnych przyjęty 18 lipca 2025 roku zawiera obniżkę ceny maksymalnej dostaw ropy z Rosji do krajów trzecich oraz zakaz transakcji z udziałem Nord Stream 1 i 2. Zawiera jednak także zapisy o zakazie importu rafinowanych paliw naftowych wytwarzanych z użyciem ropy rosyjskiej w krajach trzecich, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej uniemożliwia dotarcie ropy z Rosji tylnymi drzwiami. To niedoceniany element nowych sankcji, który może pozbawić Rosję zbytu na jej ropę w krajach trzecich. Według Center for Research on Energy and Clean Air kraje G7+ importowały w 2024 roku paliwa gotowe wytwarzane z ropy rosyjskiej warte 18 miliardów euro. Kraja szacuje, że dostawy docierały z 6 rafinerii w Indiach oraz Turcji, które przerobiły ropę rosyjską wartą 9 miliardów euro. Ich przerób dał skarbcowi Rosji około 4 miliardów euro przychodów podatkowych. Uderzenie w przerób ropy rosyjskiej na paliwa gotowe w krajach trzecich w połączeniu z innymi sankcjami, jak te na flotę widmo, które zostały poszerzone w 18 pakiecie unijnym, może według KRA pozbawić Rosję nawet 20% przychodów, czyli 51 miliardów euro rocznie. Warto przypomnieć, że 50 miliardów euro to kwota, jaką Europa przekazała na pomoc Ukrainie przez cały 2024 rok. Bank ING poświęcił swą analizę sankcjom na dostawy paliw wytwarzanych z ropy rosyjskiej. To część pakietu, która może mieć największe oddziaływanie, ocenia. Przypomina, że Turcja i Indie odpowiadają za 15% importu morskiego diesla do Europy. Te kraje były swoistymi pralniami ropy z Rosji. Ten środek, w razie efektywnego wdrożenia, doprowadzi do dalszego ograniczenia płynności na rynku średnich destylatów w Europie, która już i tak pokazywała takie oznaki, ostrzega ING. Bank podkreśla, że Unia dopiero przedstawi szczegółowe założenia zakazu importu paliw gotowych wytwarzanych z użyciem ropy rosyjskiej. Będzie wyzwaniem monitorowanie wkładu ropy w rafineriach w krajach trzecich, a co za tym idzie faktyczne narzucenie zakazu, przyznaje. Wciąż jest też wiele do zrobienia. Zakaz importu paliw produkowanych z ropy rosyjskiej w krajach trzecich został objęty 6-miesięcznym okresem przejściowym, więc ten element przez najbliższe pół roku nie będzie miał żadnego większego przełożenia na rynek, ocenia prezes Unimot Adam Sikorski w komentarzu dla podcastu Energy Drink. Pozdrawiam pana prezesa. Wskazuje on także na pominięcie w tych sankcjach N-butanu wykorzystywanego do produkcji LPG w krajach trzecich, który trafia potem na rynek europejski. Dużo się o tym dyskutowało, jednak ten produkt wciąż nie jest objęty sankcjami. Jako grupa Unimot ponosimy finansowe konsekwencje tej luki, ponieważ w ubiegłym roku zainwestowaliśmy w terminal w niemieckim Wilhelmshaven, a także gazowiec do importu gazu LPG z kierunków zachodnich, na który obecnie nie ma spodziewanego popytu w obliczu płynącego z Rosji produktu. W konsekwencji cały czas mierzymy się z bardzo wymagającym otoczeniem w tym segmencie, wskazuje Sikorski. Co dalej? Efektywne wdrożenie zakazu dostaw paliw gotowych do Unii wytwarzanych z pomocą ropy rosyjskiej w krajach trzecich zwiększy presję na Rosję, ale także zmniejszy dostępność diesla na rynku w Europie. Wzrośnie dodatkowo znaczenie strategiczne dostaw tego paliwa przez cieśniny duńskie, a także infrastrukturę Unimot w Polsce Zachodniej, a również PERN i Orlen w całym kraju. Z tego względu istotna jest ochrona infrastruktury, którą można uznać za krytyczną, jak hub paliwowy PERN w Gdańsku-Dębogórzu oraz terminale paliwowe Unimotu. Wskazane są także inwestycje we wzrost i dywersyfikację importu diesla. Wreszcie istotne jest rozstrzygnięcie losu rafinerii Schwedt w Niemczech, która zaopatruje w olej napędowy i inne paliwa Polskę Zachodnią, a wciąż znajdują się w niej udziały rosyjskiego Rosnieftu. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Renata Mroczek wygrała postępowanie na nowego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Gratuluję i zobaczymy, jaka będzie decyzja kancelarii premiera.
Premier przedstawi skład rządu po rekonstrukcji w środę 23 lipca o godzinie 10. Potwierdzają się ustalenia podcastu Energy Drink o tym, że ma powstać resort energii. 22 lipca o 11 Komisja Gospodarki Morskiej rozpatrzy informację o realizacji pływającego gazoportu FSRU. O 15 Komisja do Spraw Transformacji Energetycznej zajmie się harmonogramem atomu na Pomorzu. O 20 Komisja do Spraw Energii rozpatrzy poprawki Senatu do ustawy wiatrakowej. Komisja do Spraw Służb Specjalnych niejawnie i Komisja Energii jawnie omówiły bezpieczeństwo zapasów ropy i paliw w Polsce wobec groźby zamknięcia zakładu sody w Janikowie. Ewentualny niedobór solanki może utrudnić uzupełnianie rezerw paliw, a więcej na blogu. Mały atom czyni krok naprzód. Ontario Power Generation i Orlen Synthos Green Energy podpisały list intencyjny. Kanadyjczycy pomogą przygotować tę technologię na grunt polski. Orlen ma w strategii 2 SMR-y do 2035 roku. Dyskusje o modelu współpracy z Syntosem trwają. Central European Petroleum odkryło ropę i gaz koło Wolina. To dużo i mało. Mało w kontekście krajowego zużycia, ale dużo względem wydobycia na morzu. SIP szacuje tam 33 miliony ton wydobywalnej ropy naftowej i kondensatu oraz 27 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. Teraz wieści z Europy. Węgry rozważają budowę ropociągu do Serbii, który pozwoli im odbierać ropę z Rosji z pośrednictwem, pomimo planu rozstania z surowcami rosyjskimi w Europie w Repower EU. Rafineria Lindsey w Wielkiej Brytanii zostanie zamknięta z braku chętnych na jej teren. Jej właściciel Prax ogłosił w czerwcu niewypłacalność. Jest znany z rozmów o przejęciu udziałów rosyjskiego Rosnieftu w rafinerii Szwed. Parlament Europejski zajmie się poprawkami do propozycji legislacyjnej o rozstaniu z gazem rosyjskim do 2027 roku. Termin został przesunięty z 18 na 22 lipca przez zagadkową usterkę. Trwają spekulacje o cyberataku. Cena maksymalna dostaw ropy z Rosji do krajów trzecich została obniżona w Europie, ale pozostaje niezmieniona w G7. Unia przekonała Wielką Brytanię do współpracy, ale wciąż pracuje nad USA. Jeszcze wieści ze świata. Po serii tajemniczych wybuchów na tankowcach floty widmo w portach rosyjskich, Federalna Służba Bezpieczeństwa dostaje prawo zatwierdzania wejścia takich jednostek do portów. 24 lipca odbędzie się kolejna runda rozmów Ukraina-Rosja w Stambule. Stanowiska stron są skrajnie różne. Tematy to wymiana jeńców oraz potencjalne spotkanie Wołodymyra Zełańskiego i Władimira Putina. Rozmowy handlowe USA-Chiny mogą uwzględnić temat dostaw ropy z Iranu oraz Rosji. Prezydent Donald Trump groził cłami na eksport rosyjski do krajów trzecich. Ekspercka grupa doradcza planująca dążenie sektora węglowodorów do neutralności klimatycznej zasugerowała zakaz wydobycia z nowych złóż gazu i ropy. Po opuszczeniu jej przez Shell, Aker BP i Enbridge zawiesiła działalność. Już ponad połowa mocy wytwórczych w Indiach to energetyka odnawialna. Stanowi 242 z 484 gigawatów mocy zainstalowanej w tym kraju. Na koniec informuję, że podcast przechodzi w tryb wakacyjny, to znaczy Energy Week będzie poświęcony jednemu zagadnieniu od września do września, a od 28 lipca do 10 sierpnia będę na urlopie, by wrócić do Państwa z nową energią. To wszystko na dzisiaj. Następny przegląd już jutro. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.